Czy Polska ma swoją markę samochodu? Nie. No, to byłoby tyle na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję, że dotrwałaś aż tutaj. Oczywiście żartuję, mam na ten temat trochę więcej do powiedzenia, ale o tym wszystkim za chwilę. Na razie ja jestem Ania, to jest Płynnie po polsku, a dzisiaj będziemy rozmawiać o polskich samochodach po polsku. Z zupełnie prywatnych przyczyn musiałam się ostatnio zainteresować zabytkowymi samochodami i odkryłam bardzo dużo ciekawych informacji na temat polskich zabytkowych samochodów i dlatego chciałabym się z Wami dzisiaj tymi informacjami podzielić. Wracając do pytania, które zadałam na początku, Polska nie ma obecnie marki produkowanego seryjnie samochodu. W Polsce co prawda rozwija się branża motoryzacyjna, ale chodzi w niej o to, że w Polsce produkujemy zagraniczne samochody. Nie są to polskie marki. Swoje fabryki w Polsce mają na przykład takie marki jak Fiat czy Opel, ale nie są to marki polskie. Po prostu w Polsce powstają często te samochody, ale nie zawsze było tak jak dzisiaj. Produkcja ostatniego polskiego samochodu zakończyła się w 2002 roku. Był to swoją drogą Polones, o którym trochę więcej za chwilę. Produkcja samochodów w Polsce rozpoczęła się stosunkowo wcześnie, bo jeszcze przed I wojną światową powstawały pierwsze zakłady produkujące samochody. Na dobrą sprawę jednak faktyczna produkcja seryjna samochodów zaczęła się w dwudziestoleciu międzywojennym. Dwudziestolecie międzywojenne to po polsku określenie na ten czas między dwiema wojnami, to znaczy czas między rokiem 1918 a 1939, czyli między I wojną światową a II wojną światową. I to wtedy właśnie zaczęła się produkcja seryjna samochodów w Polsce. Warto też wspomnieć dla tych z Was, którzy są zainteresowani historią Polski, że Polska w dwudziestoleciu międzywojennym nosiła inną nazwę niż dzisiaj, czyli nazywała się inaczej niż dzisiaj. Była to II Rzeczpospolita, w skrócie II RP. Wyglądała też zupełnie inaczej niż dzisiaj, bo granice Polski były zupełnie inne, były o wiele bardziej przesunięte na wschód. Mówię tu co prawda o produkcji seryjnej samochodów i mówię o tym z wielką dumą ze swojego kraju, ale nie możemy oczywiście zapominać, że nie była to taka produkcja, jaką znamy z Wielkiej Brytanii, z Francji czy z Czechosłowacji. Była to produkcja stosunkowo niewielka, nie możemy właściwie jej porównywać z tamtymi krajami. Polska była bardzo, bardzo osłabiona w tamtym okresie, osłabiona I wojną światową, osłabiona wojną polsko-bolszewicką, która trwała aż do 1921 roku, nie wspominając już o kryzysie gospodarczym lat 20., który też Polska odczuła. Ale pomimo tych trudności, w latach 1927-1931 polski zakład Centralne Warsztaty Samochodowe produkował pierwszy seryjny polski samochód. Był to samochód CWS T1. Samochód CWS T1 był projektowany już od lat 20., dokładnie od 1922 roku, przez inżyniera Tadeusza Tańskiego. Było kilka różnych wersji tego samochodu. Nie wiemy, ile dokładnie modeli zachowało się do dzisiaj. Niestety też bardzo szybko trzeba było zakończyć produkcję CWS T1, ponieważ była ona dosyć droga i znacznie lepiej sprzedawały się zachodnie samochody marki Fiat. I to właśnie niestety model Fiata, a nie polski samochód stał się najpopularniejszym samochodem. Był to dokładnie Fiat 508, który stał się najpopularniejszym modelem w okresie II RP. Kolejnym etapem, kiedy Polska poważniej zajęła się produkcją samochodów i poważniej zaczęła o tym myśleć, był okres PRL-u. PRL, czyli skrót
od pełnej nazwy ówczesnego kraju Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli Polska z lat 1952-1989. Nie było łatwo, a może nawet było jeszcze trudniej, bo po wojnie wszystko trzeba było budować od nowa, wszystko trzeba było budować od zera, nie było wyspecjalizowanej kadry, fabryki leżały w gruzach, samochody były zniszczone, dlatego wszystko trzeba było zacząć na nowo. Nie ułatwiała też sprawy oczywiście sytuacja polityczna w Polsce. Nie było co prawda łatwo, ale w końcu udało się zorganizować budowę FSO, czyli Fabryki Samochodów Osobowych, gdzie na początku lat 50. narodził się samochód Gaz M20 Pobieda, który zaczęto nazywać potocznie później Warszawą. Nie był to samochód, który spełniał oczekiwania inżynierów czy społeczeństwa, ale był to samochód, który na pewno pełnił ważną rolę w codzienności PRL-owskiej aż do lat 80. Dlaczego nie był to samochód, który spełniał oczekiwania? Ponieważ nawet na tamte czasy był to samochód uważany za przestarzały. Poza tym nie był to samochód, który wymarzyła sobie fabryka samochodów osobowych FSO, ponieważ chciano kupić licencję od Fiata, chciano wyprodukować model Fiata od Włochów. Nie zgodzili się na to jednak politycy komunistyczni, ponieważ trwała wówczas zimna wojna i nie można było nawiązywać kontaktów z Włochami i z Fiatem. W ramach rekompensaty ZSRR podarował więc ten model samochodu Polsce. Nie był to jednak samochód, który spełniał oczekiwania inżynierów warszawskich. Przez wiele lat go też modernizowano, powstawały nowe wersje Warszawy, powstawały też nowe modele, różne rodzaje, takie jak sedan czy kombi. Mimo modernizacji nigdy nie był to samochód idealny, ale tak jak powiedziałam wcześniej, odgrywał ważną rolę w codzienności PRL-owskiej aż do lat 80. Warszawa nie była też modelem w pełni polskim, nie był to w pełni polski samochód. Na ten w pełni polski samochód trzeba było poczekać jeszcze kilka lat, bo pod koniec lat 50. powstała Syrena. Syrena był to właśnie w pełni polski samochód i samochód, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Pierwszy raz nie tylko też wśród mieszkańców miast, ale także wśród mieszkańców wsi. Z czasem powstawały też różne modele Syreny. Syrena była ulepszana, unowocześniana i jej produkcja trwała ponad ćwierć wieku i kupiło ją wówczas ponad 500 000 Polaków. Więc możemy uznać, że naprawdę cieszyła się sporą popularnością jak na tamte czasy. Pod koniec lat 60. sytuacja polityczna troszkę też się rozluźniła i Polska mogła wreszcie kupić licencję od Fiata znowu. Zakończyła się też wtedy produkcja nowego samochodu, nie do końca polskiego co prawda, ponieważ była to właśnie licencja Fiata. Był to polski Fiat model 125P. Jeszcze większą popularność zdobył wtedy inny model Fiata, kolejny, był to 126P, który w Polsce potocznie nazywamy maluchem. A z tej polsko-włoskiej relacji w branży motoryzacyjnej powstał inny samochód, najbardziej polski po Syrenie z tych, które wymieniłam, i był to Polones oczywiście. Polones nie miał jednak zbyt dużo szczęścia, ponieważ powstał akurat w tym czasie, kiedy był kryzys gospodarczy w latach 80., a kiedy już kryzys się skończył, nadeszły lata 90., gdy nie było już problemem kupować samochody zagraniczne z zachodu, które jednak były nowsze i lepsze, z którymi Polones nie mógł konkurować pod względem jakości czy nowoczesności. Dlatego wybierano raczej modele zagraniczne. Tak jak powiedziałam na samym początku, ostatni Polones został wyprodukowany w roku 2002 i to był koniec naszej produkcji polskich samochodów. Warto też jednak wspomnieć i zauważyć, że Polska nie miała dużo szczęścia w XX wieku i w okresie polityki komunistycznej powstało bardzo dużo różnych prototypów samochodów nowoczesnych, lepszych. Powstały na przykład takie prototypy jak Syrena Sport czy Syrena Mikrobus.
które musiały jednak być zniszczone, bo władze komunistyczne nie zgodziły się na produkcję takich samochodów. Zdaję sobie sprawę, że nie jestem ekspertem w dziedzinie motoryzacyjnej, więc jeśli jest coś, czego nie powiedziałam, o czym zapomniałam albo co pomyliłam, dajcie mi znać w komentarzach, bardzo chętnie dowiem się więcej, bo uważam, że temat jest absolutnie fascynujący. Tak jak też już powiedziałam wcześniej, mówię o tej produkcji z dumą ze swojego kraju, ale oczywiście też ze zrozumieniem, że nie była to produkcja, którą możemy porównywać z produkcją krajów zachodnich w tamtym okresie. Zdaję sobie też sprawę, że nie powiedziałam wszystkiego i nie wymieniłam wszystkich modeli, dlatego jeśli chcecie coś dodać, to też koniecznie napiszcie to w komentarzu. Z mojej strony na dzisiaj byłoby to wszystko i zachęcam Was do komentowania, ale też zachęcam Was do czytania o historii Polski, szczególnie o takiej branży, która Was ciekawi, na przykład właśnie branży motoryzacyjnej, bo pamiętajcie, że najwięcej uczymy się wtedy, a właściwie tylko uczymy się wtedy, kiedy czytamy czy słuchamy czegoś, co nas interesuje. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!